actions will remain unrecorded. The line of the horizon corresponds to the line of your chin and divides this new environment into two parts: sky free from murmur and earth free from shaking. Axis XYZ. Axis XYZ. Swollen container of Rayolium provoked a rupture in the lines connecting cause and effect. Here, nothing will happen because character of actions is now compatible with determiners of external resolution. Your body is a primary tool for transformation. It becomes a major point for generating connections to emerging space. Ktoś mi daje sygnał? Witam Państwa w 5. odcinku Mózg on Screen, który realizujemy w formule telewizji na żywo. Prawie wszystko jest na żywo. To, co nie jest na żywo, to pewnie wyczujecie. To na pewno jest. Jest ze mną Krzysztof Ostrowski. Witam. Który właśnie skończył swój set. Ostatnio mieliśmy okazję jechać długo samochodem na Super Sound do Warszawy. Przegadaliśmy dużo tematów, wszystkich dzisiaj nie poruszymy, ale jeden, który mnie zainteresował, to twoja edukacja muzyczna, którą przeszedłeś od podstawówki do Akademii Muzycznej. I jak to ująłeś, zawsze ciągnęło cię jednak do kabelków. I proszę, powiedz mi, jak do tego doszedłeś, do tego momentu. No, długo szedłem, tak, zgadza się. Może dlatego, że zacząłem dość wcześnie, to znaczy, że moje zainteresowanie samym zjawiskiem dźwięku to już był jakiś taki okres może przedszkolny. Brało się to z tego, że... Przedszkolny? Przedszkolny, tak. Brało się to z tego, że po drodze do przedszkola była szkoła muzyczna w Chełmie, tam gdzie się wychowałem. No i dobiegały stamtąd te dźwięki, które mnie strasznie interesowały, więc namawiałem mamę, aż w końcu mnie zapisała do tej szkoły muzycznej. I zacząłem od skrzypiec swoją edukację, jeśli chodzi o instrumenty akustyczne. Nie trwała dość długo, gdyż nie do końca to był moment dobry na ten instrument, byłem dosyć młody. Nie rozumiem jeszcze w ogóle, o co wchodzi w ćwiczeniu i w tym wszystkim. Natomiast nie była A czemu też... skrzypce? Bo prawdopodobnie tylko miejsce na skrzypce już zostało. Mi się marzyła chyba perkusja i pianino, fortepian, ale zostały skrzypce. 4 lata pograłem na tych skrzypcach. Uważam, że to było coś męczące, ale ważne doświadczenie. No i wtedy przeniosłem się na instrument denty, kiedy moje warunki fizyczne już na to pozwalały, wydolność płuc. I na tym saksofonie skończyłem tę szkołę muzyczną. I postanowiłem kontynuować swoją drogę i pójść do liceum muzycznego, ale tam też nie było miejsca na saksofon. I zaproponowano mi trąbkę i waldornię. Wybrałem trąbkę. Dziś wybrałbym pewnie waldornię. No i z tą trąbką zostałem już na dłużej, na trochę dłużej niż z poprzednimi instrumentami. Skończyłem to liceum, no i wtedy trafiłem na akademię. No W Gdańsku. i w Gdańsku, tak. Liceum było w Gdańsku, Akademia w Gdańsku. No mówię o tym dlatego, że dopiero na Akademii tak naprawdę odkryłem, co mnie tak naprawdę interesuje. Mówisz, że kabelki, chodzi o instrumenty elektroniczne i elektroakustyczne, ale tak naprawdę dzisiaj już wiem, że moim zainteresowaniem takim głównym, że przede wszystkim chodzi o samo zjawisko dźwięku. To mnie po prostu interesuje. Elektronika to są moje instrumenty, to jest moja metoda na wyrażenie się. Natomiast jeśli chodzi o zjawisko muzyczne, to najbardziej w sumie interesuje mnie sam dźwięk. No ale tak, na Akademii dowiedziałem się o tym, że to znaczy jeszcze inaczej. Gdzieś po całej mojej drodze, w całej mojej drodze edukacji były już takie tropy i sytuacje, kiedy zaczynałem zauważać, że interesuje mnie może coś innego, ale to nie było jeszcze wtedy dobry moment na to. Gdzieś tam jak się uczyłem na skrzypcach, no to w sali stał keyboard czy jakieś elektroniczne pianino. Strasznie mi się to podobało. Później zapragnąłem mieć taki instrument. W tamtych czasach były modne targi
takie Rosjanie do nas przyjeżdżali, No do tak. małych miast i wielkich i można było dostać przeróżne dziwne instrumenty, więc gdzieś tam jakiś pierwszy, to nie był syntezator, raczej jakiś keyboard, ale otrzymałem. W liceum miałem już styczność z komputerem i wtedy się dowiedziałem, że można robić, że można go traktować jako instrument. Natomiast na akademii, oczywiście gdzieś tam po drodze na lekcjach historii muzyki wiedziałem i słyszałem już coś o osiągnięciach kompozytorów i muzyków XX wieku i bliżej nam, bo jednak to mnie chyba najbardziej interesowało. Natomiast na Akademii przedstawiono i podano mi to w sposób taki, który mnie zainteresował. I tutaj też rozmawialiśmy, że to jest w pewnym sensie człowiek, który w jakiś sposób nas łączy, bo to był mój wykładowca, ale okazuje się, że dr Piotr Nowicki był też związany z mózgiem, tak? No, związany. No, gdzieś tam na początku mózgu, pewnie nawet może w pierwszym albo w drugim roku działalności, Piotr Nowicki i Paweł Nowicki, to są bracia, z ich nauczycielem, czyli z Grzegorzem Jurczykiem wykonywali tutaj koncerty Cage'a, z kompozycjami Cage'a. Prawdopodobnie ktoś jeszcze w tym składzie był, ale już teraz nie pamiętam, ale fakt. I później rzeczywiście Piotr, tak? Ten twój Piotr, wykładowca, tak. później jeszcze tutaj dwa razy na festiwalu występował. Także tak, fakt. Tak, może dlatego właśnie... Pozdrawiamy Piotra. Tak, pozdrawiamy. Może dlatego w jakiś sposób trafił do mnie, może przedstawiał to w inny sposób, natomiast wtedy dowiedziałem się, że o sobie tyle, że to mnie interesuje i chcę to robić. I byłem gotowy rzucić te studia, ale to były już chyba drugie, które bym rzucił, a może kolejne. I stwierdziłem, że je skończę, ale będę udawał, że że studiuję muzykę XX wieku, a nie trąbkę, a trąbka to mój dodatkowy instrument. No i tak jakoś, tak, od czasów, kiedy znalazłem się na Akademii Muzycznej w Gdańsku, zacząłem być bardziej świadomy tego, co mnie interesuje i czego chciałbym szukać, jeśli chodzi o dźwięki i muzykę. Bardzo mi się podoba to, co robisz. Ale zadam ci jeszcze takie pytanie, chyba ostatnie w tej rozmowie. Co cię niepokoi w życiu w tej chwili? W tej chwili. No, w tym czasie, w W tym którym czasie. żyjemy. Wiesz co, w sumie to niepokoi mnie od zawsze chyba to samo i najbardziej się obawiam głupoty, ignorancji i głupoty i ignorancji. Może to są według mnie przyczyny wszystkich innych złych rzeczy, które mnie niepokoją. Dziękuję ci za rozmowę. Również dziękuję, Sławek. Ja zaproszę Państwa teraz na spotkanie z kolejnym artystą, a dodam jeszcze jedną ważną rzecz, która jest istotna, że ten program powstaje dzięki wsparciu miasta Bydgoszcz i województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszam na dalszą część.
Jak mnie spalisz, to mnie rozsyp, z najwyższej góry rozrzuć prochu. Tak bym chciała z rosy tworzyć potoki. Płynęła i burzyła mosty. Jak mnie spalisz, to mnie rozsyp, z najwyższej góry rozrzuć prochu. Tak bym chciała z rosy tworzyć potoki. Płynęła i burzyła mosty.
Co to było? Człowiek, Może zwierzę? człowiek, Zwierzę? człowiek, człowiek. Zwierzę. Odkąd pamiętam, zawsze ze zwierzętami coś miałeś w swojej twórczości. Pamiętam koty, wieloryby. Teraz mamy łosia. O co ci chodzi To jest jeleń. z tymi zwierzętami? Uważam, że jesteśmy strasznie głęboko zanurzeni, topimy się w kulturze i zapominamy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Zapominamy o naszych naturach. To, kim jestem, prawda? Kim jestem, to nie jest tylko pytanie, że jestem Polakiem na przykład, że jestem ochrzczony, czy jeszcze coś innego, ale to też jest pytanie, kim jestem jako moje ciało, prawda? I czuję, że po prostu tak zostałem odgrodzony, oddzielony od natury, że było to w pewnym okresie mojego życia katastroficzne dla mnie i nie potrafiłem siebie odnaleźć. Cierpiałem ja, ale cierpieli ludzie wokół mnie i dopiero jakby poprzez sztukę, która jawi mi się jako ta najgłębsza kopalnia mądrości, bo najstarsza, dopiero potem się narodziły na przykład nauka. Jakby w tych dwóch dziedzinach jakby pokładam nadzieję na to, że uda nam się odszukać w sobie naturę, bo powrotu do natury nie ma, ale chociaż powinniśmy poszukać, dlatego że widzimy, jak straciliśmy balans między kulturą i naturą generalnie, prawda, jako cywilizacja, prawda, i jak nie znajdziemy w sobie tego balansu, jak nie zobaczymy to, że Ziemia jest tak naprawdę naszą matką, ale też i ojcem, prawda, czyli to są nasi przodkowie, nasi rodzice. Jak nie będziemy tak samo szanować tego, to wydaje mi się, że ten moment tego załamania będzie szybszy niż sobie myślimy. Musimy poszukać tego 4% zwierząt jest dzikich, a reszta to są udomowione, prawda? W fabrykach jakieś siedzą. To jest też jakaś apokalipsa, prawda? Bo nie mamy tej empatii wobec tego wszystkiego. Może to jest idealizm, może nigdy nam się nie uda wrócić do tego raju, który opuściliśmy. Gdzieś tym rajem biblijnym to był ten moment, kiedy człowiek przestał czuć się zwierzęciem, dostał świadomość i świadomość wyprowadziła go z natury, czyli z raju. A jednocześnie w tej chwili powoduje taką dewastację. Były sukcesy takiej świadomości myślenia, ale teraz musimy użyć tę świadomość, którą mamy, na to, żeby te złe rzeczy, które się stały w przeszłości, żeby teraz umieć z nimi sobie poradzić z nimi. Ja nie nazywam ich błędami i nie krytykuję, bo nie mogło być inaczej. Było tak, jak było. Zakładanie, że obrażamy się na przykład na XIX wiek, albo że obrażamy się na wojny, czy obrażamy się na rewolucję, to jest bezsensowna frustracja. My musimy poszukać w tych zjawiskach mądrości, która pozwoli nam
zyskać tę nową świadomość, a świadomością też musimy mieć świadomość, że nie mieszkamy sami tutaj. No ja od dziecka zawsze miałem coś takiego, że obserwowanie zwierząt powodowało u mnie pewien spokój. Nie wiem, czy kiedyś obserwowałeś krowę Tak, albo kota, tak. psa, który nie ma nic do zrobienia i po prostu jest. Przecież nawet jeśli byśmy chcieli się odwołać do jakiejkolwiek religii, to tam też o tym mówią. Zwierzęta nie sieją i nie zbierają, a żyją. Nie wiadomo, po co człowiek zapędził się w ten ciąg, że coś musi być zrobione. Wiadomo po co, no bo taką też mamy, to też jest taka podświadomość nasza natura. My musimy iść do przodu. Kora mózgowa spowodowała to, że zyskaliśmy ewolucyjnie możliwość wyobrażeń. Zwierzęta mają tylko minimalną możliwość wyobrażeń. Wiemy, że kot ma wyobrażenia, bo nie widząc myszy, może tą myszę sobie wyobrazić, że jest na przykład w tej dziurze. Te wyobrażenia powodują to, że mamy możliwość wyobrażania sobie czegoś, co nie istnieje. No tak, tylko, no wiesz, zwierzęta też sobie jakoś radzą ewolucyjnie, patrząc na tak, to, nie? tak, tylko ja mówię, tylko jedynie ssaki mają korę mózgową, która pozwala mieć wyobrażenia. Człowiek ma tej kory mózgowej po prostu taki wielki naleśnik, który powoduje to, że my tych wyobrażeń mamy po prostu nieskończoną ilość. To jest nasz sukces, ale też jest nasza słabość, bo my sobie wyobrażamy na przykład przyszłość. Przyszłość nie istnieje, jest tu i teraz. Wyobrażamy sobie przeszłość, która też nie istnieje. Tak jak mówisz, kot sobie, myślę, niewiele wyobraża, co wczoraj robił. Nie ma rozterki, o, zjadłem wróbelka. Tego nie wiemy, natomiast na pewno jest coś takiego, że takie powiedzenie jest powtarzane przez naszego wspólnego kolegę, też Wojtka Zmiarę, że uważaj na swoje wyobrażenia, bo mogą się spełnić. Tak. Czyli innymi słowy, każdy kij ma co najmniej dwa końce. I chyba gdzieś człowiek nie wyobrażał sobie do końca, co się stanie, kiedy stanie się to, czego chce. Tak, I teraz dokładnie. jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dokładnie i też nie możemy sobie wyobrazić przyszłości, ale pomaga nam w tym sztuka. Sztuka i nauka to są te dwie dyscypliny, które są jakby w tej chwili najważniejsze. One mogą nas uratować. Na przykład wydaje mi się, że sztuka z tej racji, że jest najstarszą formą aktywności człowieka, młodszą siostrą sztuki jest na przykład nauka, religie, to są młodsze jakby odłamy sztuki, a tym rdzeniem to jest właśnie sztuka, która pozwalała poprzez ceremonię być częścią natury. No tutaj ciekawą rzecz powiedziałeś o religii. Ja bym się tutaj nie zgodził, bo myślę, że każda religia jest źródłem zła. jeżeli patrzymy na Absolutnie nie, to nie można na to patrzeć. Ja myślę, że tu trzeba wyciągać wnioski, jakie mechanizmy tym rządzą. Tak jak powiedziałem, nie można, wiesz, jakby patrzeć tylko i wyłącznie krytycznie na to, na wiek XX, co tam się stało, tylko jakby wyciągnąć wnioski. Stało się tak, bo się inaczej nie mogło stać ze względu na świadomość, prawda, na to, kim byliśmy, na rozwój, na miliony różnych czynników, które wpłynęły na to, co było i kim jesteśmy dzisiaj, ale fajnie, że my mamy tę możliwość i jeszcze czas na to, żeby zauważyć, że ten dynamiczny świat jest zupełnie inny niż był 30 lat temu. I dlatego musimy jakby dostosować. Religie mają jeden właśnie ten mankament, moim zdaniem, że one mówią, opisują rzeczywistość jakby już nie dzisiejszą, prawda? Część z tego opisu jest ciągle aktualna, ale wiele się zdezaktualizowało. To, co było ważne 2000 lat temu na pustyni, nie musi być dzisiaj istotne i ważne w świecie, w jakim żyjemy i w takich warunkach cywilizacyjno-technologicznych jak dzisiaj. Dzisiaj są inne wyzwania. To nie znaczy, że tam to trzeba jakby odrzucać, a bardziej weryfikować i poszukiwać również tamtych mechanizmów, które mogą nam odsłonić te mechanizmy, w jakich my się w tej chwili powinniśmy się posługiwać. Może to jest utopia. No mi się zawsze jednak wydaje, że religie były tworzone w celu kontrolowania ludzi.
Jakoś nie mam. Też. Trudno mi sobie w głowie przypomnieć jakąś religię, które są mi znane, które człowiekowi pomagały, ale też słowo religia, podobnie jak słowo sztuka, jest bardzo pojemne Tak, i może też każdy inaczej to interpretuje. dokładnie w Naprawdę. ten sposób, że tym bardziej, że jakby, wiesz, religie też miały jedną ważną funkcję. Poza tym, co powiedziałeś, że jest to jakaś forma manipulacji wspólnotą, ludźmi, to miały taką funkcję, że jakby cementowały jakąś wspólnotę. Czy to była wspólnota plemienna, kiedy to były bardziej... Zgadza się, ale ktoś kontrolował to zawsze, nie? No, na tych plemiennych to było raczej mniej kontroli, a bardziej odwoływanie się do przodków, do tradycji, do tego, co mówią zwierzęta właśnie, co mówią drzewa, co mówi wiatr, co mówi piasek, prawda? To dzisiaj nam się wydaje poetyckie i może być dziedziną sztuki, natomiast uważam, że to nie jest, że my musimy nauczyć się słuchać wiatru, musimy nauczyć się słuchać zwierząt. To się zgadza, tylko ja bym tego nie nazywał religią, to co ty mówisz w tej chwili. Te przykłady, które podajesz, nie nazywałbym religią jednak. Po prostu to był ten kontakt z naturą. Tak, A religia pojawia się wtedy, kiedy pojawia się jakiś boss, który jakby ustawia zasady i mówi, że musicie się zachowywać tak i tak i tak, a jeżeli nie, no to w różnych czasach jest różnie. Zostajesz zabity, wygnany tak. albo nie dostajesz zasiłku. Powstały, w zasadzie religie powstały pierwsze około 10 000 lat temu takie systemowe i miały na celu jakby podział dóbr we wspólnocie, prawda? Nadwyżka żywności, która powstała, była dzielona na tej zasadzie. Z zeszłego roku nadwyżka żywności. Ja jestem właścicielem tej kubki żywności, ty będziesz żołnierzem do pilnowania, żeby oni mi nie ukradli tej kubki, prawda? A ty będziesz kapłanem, który będzie mówił, że Bóg tak chce, żeby to było, ja tą własnością, była to moja własność, a wy, żebyście byli tym, kim macie być. I ja będę tą wspólnotą sprawiedliwie rządził, dzielił, bo bogowie tak chcą, żeby tak narodził się faraon, prawda, te wszystkie inne jakby odłamy później. Oczywiście jest to manipulacja, która wtedy odgrywała swoją rolę, ale dzisiaj mamy do przodu, 5000 lat dalej jesteśmy. Teraz co ma nami kierować? No, manipulacja się nadal odbywa. Oczywiście. Oczywiście, że tak, ale po to jest sztuka, żeby budować świadomość z kolei, nie? Wsparta przez naukę, powiedzmy, przez naukę, która pokazuje zupełnie inny obraz człowieka niż kiedy ja byłem dzieckiem, prawda? Kiedy nawet 10 lat temu nie mieliśmy o ludziach takiego pojęcia, jak mamy dzisiaj. O różnicach, prawda, w płci, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, prawda? Zupełnie innej perspektywy widzimy. Nie możemy mieć pretensji do przodków, że 50 lat temu nie widzieli tych różnic, bo nie było takiej wiedzy. No tak. Możemy pretensje mieć do ortodoksów, którzy głoszą, że musimy tak widzieć świat jak 3000 lat temu. Myślę, że pretensje możemy mieć tylko do siebie i do ludzi, którzy wiedzą, a o tym nie mówią. Bo myślę, że obowiązkiem każdego z nas, obojętnie czy jesteśmy artystami zajmującymi się oklejaniem włosów na brzuchu, czy Sztuka jest sztuczną, prawda? czy Ale włosy są prawdziwe. Czy jesteśmy kowalami, czy mechanikami samochodowymi, jeśli coś wiemy, to powinniśmy się tym dzielić. Jeżeli siedzimy cicho i pozwalamy, żeby zło się działo wokół nas, to jesteśmy winni, krótko mówiąc. Ja się już przestałem czuć winny. Próbowano mi mówić, że się urodziłem już winien. Nie czuję się w obowiązku czuć winnym jeszcze, chociaż też się winny nie czuję. Skończymy na tym, co? Tak. Dzięki.
What does a Japanese Korean performer who lives in Slovenia have to say to an Indian performer who lives in Poland? Interesting, very much, yeah. I suppose nowadays this is fairly common because a lot of, for example, Americans and Europeans go to Japan to study traditional forms, and the same with India. This is something I wanted to ask you because we have, for example, Kathakali and Kudiyattam, Kalaripayattu, two such forms and traditional dances. And when a European comes to study them, there seems to be something not quite right because the European body is very different. And it doesn't somehow fit that ethos. And I feel the same about Bhutto. What are your feelings about that? Actually, it's about lifestyle. Where are you gonna eat the food? That is the beginning point. Or how you sleep, or how you be in your house. When you're relaxing, what are you gonna do, you know? Basically, since I was a child, I have been eating food on floor, very low table, and just sitting like this. We call agra. Agra is this the position and eating, or seiza is a more traditional seiza position, and then we are actually hurting, using legs a lot. Yes. And then our legs getting stronger in a way. So in a way, this low position is a very, very important. So how is the same in Kathakali and such forms. But I mean, in some ways, what one might call the principles of Bhutto or the philosophy of Bhutto is very universal. But when a European or an Indian also, it's becoming popular in India, starts to perform Bhutto, they somehow want to get into the same aesthetic, which is actually from Japan. So I would prefer if they would find their own. Yeah, because most of the people, if they encountered a new thing and very enchanted or fascinated, and to try to do this, and they start to imitate the form, appearance, presence first. Painted white and shaven head, and also moving this kind of form, it's all same. But that is okay. I started from this point also, but when we are doing this, and then after this, there is a very, very patient, boring,
long, long way to alive his or her own Yes. thing, dance or performance. So a lot of people gave up in this long, boring, patient way. And then probably I'm doing 30 years now, and then maybe you longer, you're doing this. Well, I'm slightly older, so. So we are actually the survivor. But I have a strange thing that, for example, now, today I did a warm-up after a very long time because I have a long break in my performing life and I'm engaged with other things. And I'm curious whether you do have the same, because I know that, for example, Kazuo Ono, who inspires me very much, he had this 10-year gap before he did La Argentina. Yeah. So, well, now the social circumstances, this I don't want to mention about this, and then I don't have so much performance. So like half a year, nothing almost. But do you do something else in that time, or you? Yeah, I don't like training actually. Because if you do train alone, very boring. And also no inspiration so much. So I have one dancer. She's very young. And then we like stretching together and also massaging each other and also try to develop our own dance, like based on our personal feeling. What is dance for you? What is dance for you? And then we discuss, this kind of thing. We are this 3-4 months, 2-3 months, we are doing this. But it's not really like active dance, not like that. More like take the slow process and then not skipping some. If you feel something strange, okay, don't skip, and then we stop and just do it. It's kind of very slow step. But it is still. I am quite fascinated by this. It comes from an Indian term, local dharmi and natya dharmi, but Eugenio Barba translated it as the performing body and the everyday body. Yeah. And as performers, we are, I think, very lucky that we have this other body with which we experience the world, which for many people is not possible. Yeah. So in these months, you also experience that. Yeah. For me, dancing body or dancing state is the mental side and the physical side together is requires the total integration of the body sense. Just the body is one. Because my feeling, we actually cannot recognize the whole body altogether in daily life. Yes. We actually switching, using right hand, walking, and use eyes, all switching one by one. That's why it's no confusion. Also, you have to conform to the codes. I mean, like yesterday, I went with my wife to a big store, and she was pushing this trolley, and I wanted to jump on, and then I said, no, I don't want to look like a clown. But if you're in your performing body, then you can stand on your head and sing, and it's fine. Yeah, so that kind of the body integration is taking very much energy. And then, for example, have to change all the mental state because they're not switching. It's more accumulating. Try to accumulate. If you use the right hand and then come to the left hand, it's all like a plus accumulating and then come to all together. What do you think? Very much the same. You asked in your letter about the relationship to nature, but
somewhere it is about coming close to one's own nature. But of course, also I work with both inanimate objects and plants and such like, that you try to take them in, and then when you take them in, it connects with something else, and something is born from between the two. But in everyday life, you look at a plant and you name it, and Yeah, yeah. I love plants, but I don't know the names of many plants, but they do something to me. In the field of the philosophy, there's the category or name or genre named the phenomenology. And Husserl or Merleau-Ponty that they developed, it means we try to change the recognition, not to change. It's more like a go to the fundamental recognition of the things. And then I'm really inspired by this phenomenology. And then, for example, as you said, oh, this is a plant, and that, okay, this is a plant, finish, period. And then we go on the life. But in dance, I try to not think this is plant, not state. Yes. Don't state plant. So feel it. Just feel it. And as you said very exactly, put this inside of the body. This is a very, very... Sometimes there's a plastic bag which is blowing in the wind on the street, and it takes you. Yeah, yeah, yeah. How you can feel the thing with not with the knowledge, without learned knowledge, but more like immediate sense and feeling. And then come to the environment. And then the environment has a lot of things. So what about culture? What about politics? Does that enter you? You mean in Japan? Means No, in general. Wherever. In your performing body, does it come in somehow? I don't really... not, I don't really mean... if I really think about like a protest or activist or something, I don't dance. Because dance is too far away activity. Of course, dance has a possibility to protest, to make some activism, to against or state what is human or something. This is very strong. But in a way, it's very, very like a detour, long way. When I was young, I was keen to do that and to make a theater about things that pained me or what I didn't agree with in the world. But now as you say, it's a much wider frame. But I was thinking about this the other day, and I think somehow it does come in some gesture, something, but it's not because of this, but it's because in any case all these influences are coming into us. Yeah, it's, for example, how I can beyond the border or the boundary of the performing body and then everyday body. That is already, if we do this passing action, is already so much protest in the normal society we are living. Like your documentary, you standing with the traditional, I don't know the name of the... Yeah. And then the standing and just doing it, a lot of people are go, what are you saying this? And then that's kind of the like beyond the boundary thing is already strong statement of the dancer or performer or artist or culture worker.
Do you find a problem with the fact that today is very different from some years ago, that everything has become a project and that you have to decide 2 years before what you are going to do and then you have to ask the money? I don't work like that and I have a big problem because it doesn't allow for spontaneity, for progress, unless you are very clever with words. And then we start to think about the performance from the concept. Because you need a concept or written, understandable thing. And I then, don't know, it's in my body, it will come out. I want to wait for it to... And then if you do like this way, no, my body is like this and then cannot write, and you cannot get that money. Okay, sorry, kind of thing. But I was doing also my one project doing this, the dance for you, means just go to the city and then have all the people cafe or chatting and just go there. Can I dance for you? Just personally asking. And some people really refusing. I don't need a dance. I don't need to. Don't do anything. Just get out. But some people say, yeah, dance. And then I just, okay, I dance for you, especially for you, and then dance like 2-3 minutes, just dancing like this, and then they take a video. And of course, they get the permission to put in public, and then this is my long now, how long? Like 6-7 years long, the social interactive dance project. Yeah, that is also very similar that in the documentary. I play, well, in the documentary there's not about this, but I do performances in the theater. I mean, more what you might call more theater or formal. But also, as a fool, I play with people in public spaces, and make the public into a theater with my makeup and costume and so on, and transform that into a place where I can bring people together who don't know each other. I can play with them. I can climb onto trolleys. I can stop the police. I can climb into someone's house. All this is, but this is a big difference between India and Europe, because in India, the street performers there are a lot of traditions of street performance, and they are very low down in the hierarchy. So you can't go up to a chap in a suit and start to, because they get out. Whereas here, you are recognized as an artist. People immediately call you an artist, and you are safe. Well, yeah, I understand. And then, for example, in Japan, that kind of performance is really like forbidden now. And then they don't like it. The society doesn't like it, and police doesn't like it. And then also, yeah, it's really hard to do this. But in Europe, for example, Slovenia, the government actually promoting for the tourism. And a lot of tourists can enjoy the music and dancing or something. But in this point of view, to earn the money as a street performer, my dance is very, very had a disadvantage because very quiet, no music, and slow movement. Then the people really, they don't know what's I've going. seen that sometimes you move very fast. Yeah, and then what's going on here? And then so I really like to Do perform. you find a problem that that you feel that you are not understood? No. No. I don't make the performance to make the people understand. Not understand, but somehow, as you said, something alien. My problem, I like it. Maybe you too. Except that once I'd done a performance, created a performance for India, because in India, every region has a different language. So I did a performance with what I call sound language, which people understood as this is Malayalam, this is Hindi, but mostly action and sound. And it was the symbols were from the Indian context, and everyone understood in all parts of India. But when I came to Europe, no one understood. Yeah. So
Well, since I was a child, I was growing as a Korean Japanese. It means the third generation of the Korean immigrants. And then it's very, very socially discriminated, and also have under the very much prejudice. And then I was completely excluded since I was a child. And then this was my basic state. I am the marginal. I am the out of the community. And then if I try to go in the community, I have to get ready to have some hurt, pain, all the things. And then when I came to the Europe, of course I'm adult already, and then I understand I'm outsider. That's fine. And then dancer, and then Japanese or Asian, they don't know what is this, you know, who is this, and so, and then start to like enjoy that kind of the Identity. the isolation, also the exclusion. But when I dance, probably people inevitably feel the like similarity. Whatever we do, the strange thing. There's a touch of humanity there, which is what you really want to touch. Yeah, means the people like to shout, for example, in front of people. Ah, like a child. My son is always shouting in the screen. Ah, he's happy, he shouts. But we don't do this, you know. But we can do this, right? Yeah. In the flame of the performance, it's very kind of the privileged in a way. Well, about 100 years ago, people all over the world used to dance together. Yeah. Now that is going. Yeah. So that kind of like we can touch that kind of very primitive sensation, probably, through our activity. For example, you're like making balance on that ladder. This ladder looks like a very very biological shape you made it. It's like a human bone or creature's bone or creature's meat, and then you're just doing this and kind of thing. These kind of things are just looking like very strange, but if I see this, Touches something. I want to do this, you know, kind of thing is coming. And probably if I see the whole performance, I can feel, of course I can feel more. That kind of the, like approach, like touching the heart, not like with knowledge, understanding. It's same as watching the plant. Exactly. It's the same. We become the plant for the audience. For example, it's like a switching. Because there, I think we share this, and we talked about the extra daily body, but there is also that type of theater which imitates everyday life and doesn't go out of that. That somehow doesn't interest me, because I think when I first jumped into theater, I discovered something in myself which I enjoyed very much, and I never expected to find. And strange voices and strange ways of moving, and I felt so free. Yeah, I understand. Yeah, because sometimes I feel in everyday life, I want to have a life as dancing. Of course, it's very difficult. Even making one coffee taking long time. So I can do like this, whole time like sitting but not like sitting talking like yeah, you know, kind of thing. But cannot talk actually. But this desire is really, really heavy.
But it's not possible, of course not. But also, I don't wish so much because it's taking long time and a bit complicated and something, but it's very much fun. Yeah. Something like that. Slavik, do you think that's enough? I think so. Okej, idźcie do baru teraz. Idźcie, ja was nagram, jak idziecie do baru. He's saying we should go to the bar. Okay. Let's go. Okay, I go. Okay. Cześć. 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 Podróżujecie po wielu światach, zanurzeńcy. Tak przeczytałem taki piękny termin, jak szukałem jakichś informacji na temat waszych prac. Chodzi oczywiście o zanurzenie w tej wirtualnej rzeczywistości, z którą pracujecie. Powiedzcie, jakie są największe radości albo największe zaskoczenia przy pracy z wirtualną rzeczywistością i ze sztuczną inteligencją? Myślę, że największymi radościami jest pewnie wszechogarniający potencjał, który jakby wyczuwamy z każdym kolejnym medium, z którym się zetkniemy, od pracy na algorytmach sztucznej inteligencji przez stale rozwijającą się wirtualność, właśnie animację 3D i to te wątki generatywności, które się tam pojawiają i też powodują jakby akcelerację jakby twórczości. Więc myślę, że jest to taka platforma pełna niespodzianek i... Tak, bo to chodzi też o taką eksplorację trochę, że jak tworzy się w medium 3D, przynajmniej to jest taka gdzieś nasza perspektywa i z AI, to my bardziej szukamy czegoś i wyciągamy to, co jakby znajdziemy. Jak pracujemy z kodem, na przykład z AI, z siecią neuronową, tak naprawdę czekamy na ten output i szukamy i mniej więcej szukamy czegoś i po prostu jest takie uczucie, kiedy wiesz, że to jest to i bierzesz to. Tak, myślę, że właśnie wypełnianie Wyciągasz to z z tego. satysfakcją dokładnie tworzenie rozmaitych form połączeń i jakby ten intermedialny, fluidowe poruszanie się pomiędzy mediami. I to, że właściwie tych kompilacji może być nieskończona ilość, w sensie Tak. ta forma jakby sama się konstruuje przez też narzędzia, których używamy. No i też w sumie to środowisko, to jest sobie taka mega radość, że to środowisko jakby właśnie twórców i twórczyń 3D, czy programistek, programistów, ludzi zajmujących się właśnie art and science jest raczej taka, że to jest open source i to jest taka nieustanna w sumie wymiana, nie? My coś zrobimy, robimy tutorial, nie? Robimy warsztaty, ktoś coś zrobi, też robi tutorial i też na przykład udostępnia swój kod i tak dalej. Tak. Działamy właśnie wykorzystując często softy open source'owe, więc one zostały często stworzone przez samych użytkowników i podane dalej, więc czujemy się też często współtwórcami jakby pewnych narzędzi, które też jakby staramy się wykorzystywać dla samej emancypacji za pomocą technologii. Czyli te światy żyją właściwie, Żyją, można żyją. powiedzieć. One Tak. gdzieś tam się transformują, mutują, miksują się ze sobą, tak? Tak. A jednocześnie w zasadzie to nie jest chyba tylko tak, że to jest taka tradycyjna praca gdzieś tam rzeźbiarska, tak? Bo robicie, nazwijmy to umownie, tak? Taka tradycyjna praca z projektowaniem formy, gdzie jakby te sytuacje są jakby stworzone od zera przez was, tylko też w pewnym sensie słuchacie materiału, patrzycie na ten, gdzieś tam uważacie na te
przypadkowe czy generatywne sytuacje. I jakby zbicie tego, tak? Tak. Też was interesuje w pewnym sensie. Tak to rozumiem. A powiedzcie, na czym właściwie, jak wygląda wasza współpraca na co dzień? Jaka jest natura tej kolaboracji? No ona jest, ja tak myślę, że to jest taka astralno-kwantowa konekcja, Tak, bo w sumie my rzadko nawet gadamy o tym, co robimy. Często, żartuję sobie, oczywiście, że tam przygadujemy i tak dalej, ale jak jest ten proces na przykład tworzenia czegoś, tworzenia szczególnie muzyki czy tekstu, no to po prostu siedzimy naprzeciwko siebie, każda ze swoim komputerem, potem zderzamy to i tak to jest. Tak, I potem tak, na tym tak. rzeźbimy, Trochę tak nie? jest, że właśnie jest to takie forma kwantowego połączenia, gdzie często w procesie już dopełniamy się zupełnie naturalnie i też nie musimy rozmawiać o niektórych wątkach, bo gdzieś z naszych natur jakby wynika jakby jakaś taka, no jakby z tego połączenia tworzą się naprawdę rzeczy, które nas inspirują do dalszego działania też, więc tak, więc jakby bardzo mocno intuicyjnie też rozgrywa się to między nami. Kwantowo-telepatycznie. Kwantowo-telepatycznie. Dobrze, Astralnie. a zechciałybyście objaśnić jeszcze, bo to jest bardzo interesująca, kolejny termin obok zanurzeńców, w których się zakochałem. Marta, przy okazji festiwalu mózgowego, w którym brałyście udział, rzuciłaś takim terminem post-apobiomorfizm. Gdybyście były łaskawe przybliżyć nam troszkę sytuację. Post-apobiomorfizm i w sumie jak fully automated queer bio-utopia. Tak. Tak, to są, jak staramy sobie patrzeć na te rzeczy, które robimy i też to, co wyciągamy, jakie tematy, to nam się to po prostu bardzo tak kojarzy z takimi bytami, z nanobotami, które już powstały gdzieś tam po człowieku trochę. Tak, forma ewolucji digitalnych form i też jakby samo to wejście. Troszeczkę wydaje mi się, że wychodzimy z tej perspektywy technopesymistycznej i wchodzimy... Wychodzicie jednak. Tak, troszeczkę wychodzimy. Pokażę w innym. Miałyśmy taki okres mocno technopesymistyczny i też ten wątek apokalipsy też bardzo się łączył z akceleracją technologiczną i z tym pytaniem, do czego to prowadzi. Wydaje mi się, że gdzieś tam oswajając się z narzędziami, no na przykład takimi jak algorytmy sztucznej inteligencji i pracą z nimi w obrazie, jakby wydaje mi się, że gdzieś tam rozwija powoli w nas też... Solarpunkowe. Tak, solarpunkowe gdzieś jakby jest trochę wątki solarpunk. i też wiarę w te organiczne, niesamowite, hybrydalne byty, które gdzieś tam mogą wykiełkować też. To jest Może wielka- nawet na dnie apokalipsy. Ale No bo dla po prostu mikro stworzeń, dla w ogóle organizmów innych niż człowiek, to nie jest apokalipsa. tak, tak. To jest wejście w taką nowomaterialistyczną perspektywę, gdzie ta antropocentryczna formuła jakby człowieka w centrum zupełnie zostaje gdzieś fluidowo z niej wypływamy w równoległość jakby gatunkową i transgatunkową, więc już nawet jeśli bez człowieka, to jednak może nawet w innych formach po prostu gdzieś wyobrażonych często się poruszamy. Tak. Bionika i natura to jednak jest wspaniała biblioteka, prawda? Z której można Tak. czerpać w nieskończoność. Nieskończoność, to prawda. Dziękuję wam pięknie za My rozmowę i dziękujemy. życzę wielu przygód w wielu światach. Dziękujemy. W kwantowej zupie. Tak, zupie kwantowej. W tym miejscu, zapraszając na koncert Eternal Engine, pożegnamy się z państwem. Zapraszając jednocześnie na kolejny Mózg on Screen w sierpniu. Program powstaje dzięki wsparciu miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za co serdecznie dziękujemy. Eternal Engine.
kiedy zorientowałam się, że wylądowałam znowu w ziemskim ciele, a obietnica bodhisattwy będzie się wypełniać wiecznie, to zatęskniłam za odrodzeniem się jako zatruta toksynami rzeka albo źdźło zerwanej trawy. Gdzie jesteś, wapienna skało, o którą rozbijałam się jako północny monsun? Gdy roztapiałaś się lodowcu, gorącą lawą topiłam beton, a gdy bili mnie królowie, to ich zatrułam. Płonące serce paliło Notre Dame. Zabij mnie ziemią, co rodzisz żyto. Zabij mnie ziemią, co zakwitasz. Chmury, to nie istnieje. Szum informacyjny, metale ciężkie, powietrze brudne, gęste. To nie moje miejsce, to nie twoje miejsce. Trujące chmury, to nie istnieje. Ciężkie powietrze, brudne, gęste. To nie moje miejsce. To nie twoje miejsce!
sercem bazyliszka. By to spalić, to wystarczy iskra. Przynosi kryształ, moje serce sercem bazyliszka. By to spalić, to wystarczy iskra. Chmury, to nie istnieje, ciężkie
Jak mnie spalisz, to mnie rozsyp. Z najświętszej góry rozrzuć prochy. Tak bym chciała z rosy tworzyć potoki. Tak bym płynęła i burzyła mosty. Powietrze ciemne, duszące, wychodzą zwierzęta nocne, wyją i tęsknią za słońcem.